Cześć, Wojtek Urban, zapraszam do... To jeszcze raz, tylko bez piernika w gębie. Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu Skody Superb. Prezentowana Skoda Superb to już czwarta generacja czeskiego bestsellera, który jest bliźniakiem Passata. Passata, którego w sedanie już u nas nie dostaniemy, tylko zostało kombi. A Superb, jak widzicie, w sedanie jest. No prawie jest, bo to nie jest sedan, a liftback, ale wiecie, o co mi chodzi. I coś czuję, że Volkswagen nie oferujesz Passata, bo właśnie większość osób i tak wolała Superba. Superba, która w najnowszym wcieleniu jest oferowany od zeszłego, czyli 2024 roku i który przeszedł naprawdę delikatne zmiany względem poprzedniej generacji, a przynajmniej z zewnątrz. I w sumie się nie dziwię. Skoda bała się popsuć kurę znoszącą złote, czy w tym wypadku czerwone jaja. Chociaż mam wrażenie, że poprzednia generacja była bardziej wyrazista, ta za mocno upodobniła się do Octavii, zwłaszcza z przodu. No właśnie, o ile przód nowego Superba jest nadal atrakcyjny, tak z tyłem coś się stało dziwnego. I to począwszy od profilu, gdzie po pierwsze, zobaczcie jak to auto wysoko stoi, jak wysoko jest zawieszone, a po drugie, jak ma zadarty tył. Z tej perspektywy wygląda bardzo niekorzystnie. Zresztą, patrząc na auto od tyłu, też wygląda jakoś dziwnie. Przypomina mi starą Jettę. Moim zdaniem poprzednia generacja wyglądała zgrabniej. Rzućmy okiem w takim razie na wymiary, bo nowy Superb delikatnie urósł o 4 cm na długość i 1 cm na wysokość. Ale co ciekawe, auto jest węższe od 1,5 cm i ma dokładnie ten sam rozstaw osi. A to oznacza, że płyta podłogowa jest dokładnie ta sama co w poprzedniej trzeciej generacji. Długość Superba teraz to 4,91 cm, wysokość to 1,48 m, a szerokość 1,85 m. Rozstaw osi to 2,84 cm, a prześwit niecałe 14 cm. I jeszcze jedna taka uwaga, tutaj z tyłu mamy wykończenie nadkoli takim filcem, a znowu z przodu plastikiem. Trochę dziwne, co? I druga uwaga, zobaczcie jak spasowane są te chromy wokół szyb. Po obu stronach coś się nie schodzą. Wróćmy jeszcze na chwilę do wymiarów, bo nie wiem czy zaobserwowaliście, ale tylna część nadwozia od koła do końca zderzaka jest o 2 mm krótsza, a mimo to bagażnik jest dłuższy o 8 cm. Nie wiem jak to zrobili, na tych rzutach wygląda jakby kosztem miejsca w kabinie, ale nie wydaje mi się, bo tam wciąż jest mnóstwo miejsca. W takim razie pora na bagażnik. I tu posłuchajcie dobrze, bo słychać jak jakaś śrubka sobie lata w klapie. I co gorsza, tą śrubkę słychać na każdym zakręcie, jak sobie latała z prawej do lewej i z lewej do prawej. Fajnie, co? No ale naprawdę fajny to jest bagażnik, który ma teraz 645 litrów, czyli 25 litrów więcej. Już w poprzedniku kufer był ogromny i taki też jest teraz. Ja co prawda mam chyba każdą możliwą opcję zamontowaną, czyli dolna siatka, boczna siatka, czy nawet taki dodatkowy rozkładany hamak na jakieś pierdoły i tym sposobem nie widać tej wielkości. Ale jak to wszystko wyrzucimy, to jest naprawdę ogromny. W schowku bocznym znalazłem też takie rozkładane i przyczepiane na rzepy plastikowe kątowniki, które możemy przyczepić do podłogi i w ten sposób będzie nam się mniej ruszał bagaż. Podłogę można oczywiście podnieść i pod spodem znajdziemy jeszcze koło zapasowe i zestaw kluczy. No miejsca jest tu mnóstwo. Są też oczywiście haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, czy z tego poziomu składamy też oparcia foteli. Niestety po złożeniu nie ma płaskiej podłogi. W takim razie wskakujemy na tył. A tu miejsca jest mnóstwo, poważnie mnóstwo. No tak dużo, że mogę jeździć z nogą na nogę i nie zahaczę. Ba, jak jestem oparty, to nie dosięgnę fotela przed sobą. Piękna sprawa. A przypominam, mam 186 cm wzrostu. Poza tym jest podłokietnik, są miejsca na poje, nawiewy, złącza, a w opcji może być oddzielna strefa klimatyzacji, podgrzewane fotele czy rolety w szybach. Naprawdę jest nieźle. Wskakujemy na przód, gdzie już aż tak super nie jest. To znaczy, są i plusy, i minusy.
Zacznę od plusów, bo ten największy to nowe fotele, które są świetne. Poważnie świetne. Wreszcie super wygodne i nie męczą nawet po 1000 km trasy. Brawo! Szkoda tylko, że na przykład ta skóra pod tyłkiem bardzo brzydko się marszczy, a auto ma 20 000 km przebiegu. Kolejny minus to już nie ma regulowanego podłokietnika, teraz tam jest rozkładany na boki schowek i tyle. Trochę szkoda. Ale poza tym siedzi się wygodnie i łatwo ustawić pod siebie pozycję. A, i w drzwiach nadal są parasole. To znaczy mogą być, bo u mnie ktoś się nie bał i sobie je pożyczył. W takim razie pora na deskę rozdzielczą, bo to tutaj jest największą zmianą w nowej generacji. Po pierwsze, wielki, sterczący na górze ekran od multimediów, a po drugie, sporo pionowych przetłoczeń, pewnie ciężkich do czyszczenia. Po trzecie, wielofunkcyjne pokrętła. Zacznę od tego ostatniego, bo to w dobie klikania wszystkiego na ekranie jest naprawdę dobre. Oczywiście, lepsze by było zwykły Klimatronik z oddzielnymi przyciskami, który był w poprzedniku, ale jako taki kompromis to ja to kupuję. Zwłaszcza, że w Passacie, czyli bliźniaku Skody Superb, nie ma tego i tamte funkcje są na tablecie. To jest spora przewaga Superba nad Passatem. Ale z drugiej strony przewaga Passata nad Superbem to są cyfrowe zegary, a raczej ich spasowanie z deską. No zobaczcie, jak to tu jest przymocowane. No zupełnie jakby w ostatniej chwili ktoś sobie przypomniał, że przecież zamiast klasycznych zegarów mają być cyfrowe i przykleił ten tablet tak na siłę, który kompletnie tutaj nie pasuje. No to jest straszne. Dobrze, chociaż zegary mają klasyczne motywy i dobrze działają. Nieźle też działa ekran główny, jest w miarę intuicyjny, ma dobrą reakcję na dotyk i tylko czasem lekko przytnie. Ale naprawdę lekko i ma ładne grafiki. Cieszę się też, że kierownica ma zwykłe przyciski i pokrętła, bo to się też po prostu wygodnie obsługuje. Niewygodne za to są wycieraczki, które wylądowały po lewej stronie od kierownicy na tej samej wajchie, która służy do kierunkowskazów. To się naprawdę źle używa. A dlatego tak zrobiono, bo drążek zmiany biegów jest teraz za kierownicą po prawej stronie i jest on chyba zapożyczony z aut elektrycznych z grupy Waga. A, i najnowsze Superby mają już inną kierownicę, na której jest wielki napis Skoda, a nie znaczek tak jak w tym egzemplarzu. W takim razie pora na spasowanie i materiały. No niestety, pod względem spasowania jest bardzo słabo, a do tego odstający plastik na dachu, który cały jakby miał zaraz wypaść. Co prawda nie wiem, czy tutaj akurat ktoś nie majstrował, ale słabo to wygląda w aucie demonstracyjnym do testowania. Na szczęście podczas jazdy jest cisza, poza tą śrubką w klapie bagażnika, która sobie hula po nim. To, co mnie również zasmuciło w nowym Superbie, to nie ma już regulowanego podłokietnika, ale to już mówiłem. A także nie ma schowka na okulary w dachu oraz nie ma tego małego schowka po lewej stronie od kierownicy. Kurczę, szkoda, bo akurat ten na okulary jest moim zdaniem bardzo przydatny. Zresztą, ten pod kierownicą też. No ale ważne, że teraz mamy jeszcze więcej możliwości zmiany kolorków w kabinie, a mam wrażenie, że producenci dzisiaj częściej tym się zajmują niż spasowaniem, czy na przykład szybkością działania systemu multimedialnego. W takim razie pora zajrzeć pod maskę. Tutaj na szczęście nadal mamy spory wybór i nadal tylko 4-cylindrowe jednostki. W liftbacku do wyboru mamy 5 jednostek, a w kombi 6, bo tam jest jeszcze hybryda typu plug-in, której w liftbacku nie ma. Czyli mamy silniki benzynowe 1.5 TSI o mocy 150 koni, 2.0 TSI o mocy 204 lub 2.0 TSI 265 koni oraz diesla 2.0 TDI o mocy 150 lub 193 koni. Moc najmocniejszej benzyny oraz najmocniejszego diesla delikatnie spadła, ale nadal mają one napędy 4x4. I Super występuje już tylko i wyłącznie z automatyczną dwusprzęgłową przekładnią, a wiem, że wcześniej w dieslu bywały jeszcze manuale.
Ja pod maską mam klasyczek, czyli właśnie diesla 2.0 TDI o mocy 150 koni. Tak ten silnik brzmi. Tak, dość wysoko pracuje na biegu jałowym, bo ma niemal 1000 obrotów. I tak brzmi jak taki klasyczny klekot czterocylindrowego diesla, który jest słyszalny w kabinie. Ale po pierwsze, nie bardzo, a po drugie, to nie jest klasa premium, więc to nie jest wada. Zresztą, jak przejdziemy do wyników spalania, to wybaczymy te dźwięki. Ale najpierw osiągi. Katalogowo testowany Superb powinien robić pierwszą setkę w 9,2 sekundy, czyli o 1/10 sekundy wolniej niż w poprzedniej generacji. Pora to sprawdzić. Mój najlepszy wynik to 9,4 sekundy i nie było szans go poprawić. Po pierwsze, było delikatnie mokro, ale po drugie, nie da się wyłączyć trakcji ani wystartować z hamulca. A to tak naprawdę oznacza, że nieważne w jakim trybie jedziemy, zawsze uzyskamy te 9,4 lub 9,5 sekundy do setki, co się ceni. Mierzyłem właśnie w trybie Eco i tam dokładnie było 9,5 sekundy. Jak na 150 koni i tak wielki wóz to jest wystarczający czas. Zwłaszcza, że auto ma 360 Nm, dostępnych od 1600 obrotów i to czuć. Naprawdę, taka moc do tego samochodu wystarczy. No chyba, że bardzo chcecie poczuć sport, no to wtedy trzeba brać mocniejsze silniki. W tym samochodzie z tym silnikiem nie trzeba wcale redukować, żeby ładnie przyspieszać. Swoją drogą, klasycznie, jak to w DSG, jest opóźnienie na skrzyni, ale w trybie sport jest dość małe. Dobra, a jak jesteśmy przy czymś małym, to pora porozmawiać o spalaniu. Pod tym względem Superb jest mistrzem i w mieście bez problemu miałem wyniki na poziomie 7 litrów, a czasem schodziłem poniżej 7, zależy jak długo i dużo jeździłem. A przypominam, testowałem w zimie. Na trasie jest jeszcze lepiej i przy 120 miałem wyniki na poziomie 5,2 litra, a przy 140 6,2. I to były wyniki z 4 osobami na pokładzie, z taką rodziną 2+2. Piękna sprawa. Co więcej, bak paliwa ma 66 litrów, czyli niemal 1100 km do zrobienia przy prędkości 140 na godzinę. Brawo! Szkoda, że brawa nie należą się zawieszeniu, które tłukło się z tyłu mocno, zresztą z przodu też. Tłukło się tak mocno, że ja byłem pewny, że coś mi lata w bagażniku, a to się okazało, że to DCC, czyli adaptacyjne zawieszenie, tak hałasuje. Dźwięk był taki, jakby zawieszenie dobijało i najbardziej było to słychać przy takich prędkościach od 30 do 50, no 60 na godzinę. Im szybciej jechaliśmy, tym mniej przeszkadzało, w trasie niemal nic. Rozmawiałem o tym ze sprzedawcą Skody i powiedział mi, że tylko te pierwsze sztuki tak miały, a później już problem poprawiono. I wierzę mu, bo faktycznie jeździłem już Golfem czy Tiguanem z tym samym zawieszeniem i tam już tak nie było. A tutaj Superb miał już przebieg 20 000 km przebiegu i pewnie był jednym z pierwszych wyprodukowanych. Nawet zrobiłem zdjęcie winu, które teraz widzicie, żeby je rozkodować, ale nie znalazłem nic darmowego w internecie, więc jak macie dostęp, to możecie sprawdzić, kiedy to auto było wyprodukowane, o ile taka informacja w ogóle jest zawarta w winie. Tak więc to tłuczenie jest po prostu złe i przed zakupem używanego Superba sprawdźcie zawieszenie, bo to jest fatalne. Poza tym układ kierowniczy, hamulce czy wyciszenie to taka typowa Skoda, tutaj się raczej za dużo nie zmieniło. Auto świetnie sprawdza się w dalekie trasy, zwłaszcza z tym silnikiem. A i pochwalić trzeba światła, bo te są w technologii LED Matrix i świecą naprawdę znakomicie. To mi się podoba. Sprawdźmy więc, czy cennik też mi się podoba. Podstawowy Superb 1.5 TSI 150 koni kosztuje 156 000 zł w nadwoziu liftback oraz 163 000 zł w nadwoziu kombi. W ogóle kombi zawsze jest około 7 000 zł droższe od liftbacka.
Benzyna 2.0 TSI o mocy 204 koni kosztuje 165 tysięcy złotych, a diesel 150-konny, czyli taki jak testowany, startuje od 171 tysięcy złotych. Najdroższa jest benzyna 265 koni z 4x4, która kosztuje minimum 206 tysięcy złotych. Testowany egzemplarz to najbogatsze wyposażenie Laurin Clement, do którego dorzucono jeszcze lakier czerwony Carmine i jego cena końcowa to 223 tysiące złotych. Jest już drogo. Drogo, ale o konkurencję naprawdę ciężko, czy nawet nie ma żadnej, bo na rynku nie ma tak dużych liftbacków. Dlatego trzeba porównać klasę sedanów, a tu na boju została już tylko Toyota Camry oraz jej bogatszy brat Lexus ES. Lexus jest oczywiście bez porównania droższy, ale już taka Camry kosztuje dość podobnie, a ma 230 koni i w mieście pewnie pali jeszcze mniej niż Superb o podobnej mocy. Skoda zaczęła się już mocno cenić. No właśnie, cena jest coraz wyższa, a jednak nie idzie to chyba z jakością. Mam wrażenie, że poprzedni Superb trzeciej generacji, poza komfortem foteli, był chyba pod każdym względem lepszy. No dobra, ten nowy Superb ma więcej systemów bezpieczeństwa i pewnie jest bezpieczniejszy, ale pod względem praktyczności czy ekonomiczności no nie ma różnicy. Ba, zniknęło parę schowków czy regulowany podłokietnik, tak samo jak mam wrażenie, że wykonanie jest na nieco niższym poziomie. Miło za to, że wciąż mamy normalne silniki oraz to, że auto jest przeogromne w kabinie. To się ceni. Cześć!